Heinrich Himmler, prawa ręka Hitlera, jeden z głównych przywódców nazistowskich Niemiec, szef SS, Gestapo, policji, MSW i Rady Ministrów, a przede wszystkim zbrodniarz wojenny. Podczas II wojny światowej, podobnie jak Führer w Wilczym Szańcu, tak Himmler posiadał swoją kwaterę polową na Mazurach. Dlatego dziś zabierzemy Cię do Hochwaldu, czyli pilnie strzeżonego zespołu bunkrów klasy B, z głównym schronem Himmlera przykrytym dodatkowym płaszczem ochronnym. Jak obecnie wygląda to miejsce, ile kryje tajemnic, no i wreszcie jak mieszkała jedna z najmroczniejszych postaci III Rzeszy. Przekonacie się w tym odcinku. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Ja to miałem powiedzieć. No ale trudno. Słuchajcie, idziemy teraz główną drogą. Normalnie za nami był szlaban. Trasa wycieczkowa prowadzi tamtędy, dobrze mówi Konrad. Tam był główny wjazd, tam był szlaban, tam była stróżówka, ale my nie idziemy główną drogą od razu do Himmlera, on będzie na samym końcu. My przejdziemy to wszystko i pokażemy wam inne pozostałości. A w poprzek przebiegały tory kolejowe, a na samym końcu był opancerzony pociąg, którym najprawdopodobniej mógł uciec Himmler w 1944. A chłopaków może zagłuszać pańską siarką, takie dziwne odgłosy to nie są działania wojenne, tylko po prostu konserwowanie zabytku. Dobra, lecimy. Jak widzicie, wokół las. Dlatego to miejsce nazywało się Hochwald, czyli inaczej wysoki, gęsty las. Powstało w 1941 roku, wybudowane przez organizację TOT. Podobnie jak Wilczy Szaniec czy Mamerki, tu u góry wam się wyświetlają karty do tych filmów. Czasami też było to nazywane Czarnym Szańcem, a to właśnie od tego, jaki panował tutaj klimat, że wszystko jest dookoła zalesione. Pierwotnie cały ten obiekt dzielił się na różne strefy. My jesteśmy w strefie numer 1, czyli tej strefie najważniejszej. Tutaj właśnie był Himmler. Może niekoniecznie tutaj, to jest jedna z niewielu pozostałości, bo inne bunkry zostały wyburzone, konkretnie to wysadzone w 1945, ale cały ten teren, słuchajcie, był ogrodzony drutem kolczastym. Przed drutem kolczastym i za nim były miny. Budowane miejsce było rękami więźniów radzieckich i tą drogę, którą szliśmy wcześniej, nazywali drogą śmierci, ponieważ jeżeli jakiś Rosjanin padł ze zmęczenia po ciężkim dniu pracy, to już nie wstawał, a nie dlatego, że nie miał siły, tylko dlatego, że dostawał strzał w tył głowy. Teraz tak jak ja patrzę w tamtą stronę, biegły tory. Teraz to już jest tylko nasyp, można powiedzieć. Coś wygląda jak wał. Ty, ale wiesz co? Rzeczywiście może to być stróżówka, bo zobacz, tutaj był komin, to jest komin i tu było do wyciągania pod tego, z kominu nagaru, co nie? Albo wentylacja tu może rację, tutaj masz okna, przejście z pokoju do pokoju i co ty masz tutaj? To jest pomieszczenie do pomieszczenia. Drugie pomieszczenie. Tak. A widzicie, że tam były dywany jeszcze? Tu dywany to masz tam. No tu. Ja myślę, że na nich spał Himmler. Generalnie ostatnim budynkiem, jaki zobaczymy, to będzie schron Himmlera, ale po drodze zobaczycie inne pozostałości. A teraz chodźcie tam razem z nami. Z tymi pozostałościami to w ogóle jest dobrze powiedziane. W sumie z tych schronów, które przetrwały, w najlepszym stanie schron Himmlera. Tak, a dlatego zostawiamy go na sam koniec. A dlaczego jest w najlepszym stanie i dlaczego reszta jest poniszczona, to się dowiecie idąc razem z nami. Gdzieś tam. Żebyśmy mieli też jasność, Niemcy tutaj nie mieszkali, oni tutaj dojeżdżali, mieszkali w okolicznej miejscowości. Dochodzili do pracy. Natomiast troszeczkę inaczej to wyglądało w Wilczym Szańcu. Tutaj znowuż możecie pomyśleć, że oni w tych schronach przebywali. Schrony były skonstruowane na wypadek ataku, nalotu i tak dalej. Tutaj się nigdy nie toczyły się żadne walki. A normalnie, na przykład jak mieli jakiś tam sztab, naradę, to robili to w zwykłych drewnianych barakach, tak? Zgadza się. Chciałem jeszcze wam powiedzieć, zobaczcie taką ciekawostkę, idziemy jeszcze po bruku z kamienia. Tak, widzicie? też to zauważyłem. No. W ogóle uprzedzając pytania, czemu idziemy środkiem lasu, skoro był to tak wielki kompleks z największym bunkrem właśnie zabezpieczony dla Himmlera, ale się zastanawiacie, jest las, nic nie ma. Otóż schrony zostały wysadzone kiedy, gdzie i jak, o tym za chwilę powiemy, a baraki były drewniane. Wiadomo, czasy wojenne, powojenne, trzeba korzystać ze wszystkiego, co jest dostępne. Okoliczni mieszkańcy je rozebrali, wykorzystali do budowy swoich domów w okolicznych wioskach. I kochani, my nie szukamy tylko schronów, bunkrów, szukamy też was, tych 50%, które nas ogląda, nie subskrybuje. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, jeżeli doceniacie naszą pracę
To na niewiele dole kosztuje, a daje dużo szczęścia. taki czerwony przycisk, klikacie, subskrybujecie, a my robimy w tym roku jeszcze 1 000 000 subskrypcji, mam nadzieję. Zobaczcie, tam jest ścieżka, chcemy obadać, czy może tutaj kiedyś stał jeden ze schronów. Musimy często schodzić ze szlaku, żeby znaleźć jego fundamenty. Powiem ci, że Łukasza już nie widzę w tej gęstej trawie, jest za niski. Okulary kup. Ty, ale to, uważajcie, ale to musiało dupnąć, panowie. Zobaczcie, jaki lej się z tego zrobił. No, czyli znaleźliśmy jeden ze schronów. Noga mi wpadła po kolano. Uważajcie tam. No. I tutaj jak stanę na tym struchniałym drzewie, to... O kurde. Ej, panowie, No, trochę się boję, wiesz? Aż tak? No, ja tutaj nie mam gruntu. To się cofaj. to jest jak wiszę. tamto, wiesz? Co? To jest pewnie takiej głębokości jak tamto. A jakie to jest głębokie? No tak, jeszcze pod tobą to z od nogi ze 30-40 cm. Kurde, weź ode mnie kamerę. Weź to. A wiesz co, ja pójdę z boku i to nagram jeszcze. Ta kamera kręci. Tak? Tak. Tak, drogie dzieci, uważajcie na urbexie. No. Zobaczcie, Kubie wpadła noga, nie ma gruntu, pod tym nie wiadomo co tam jest. Po prostu ja na tych kijach wiszę, wiesz? Aha, no tak. Weź pójść w tamtą stronę, ewentualnie po tym grubym tam. Wiesz co? Aha, tam. Aha. Dobra, ja mogę tam Ale tylko teraz podtrzymać. pieprzyłem rękę, dobra. Dobra, przejdę, spoko. Masz Uważaj, jakieś? tutaj uważaj. Kurde, powiem wam, że niepotrzebnie ktoś te kije tutaj nasypał. To może nie przypadek właśnie. Mógł to zostawić tak jak jest, tak jak było. To te kije to nie przypadek, wiesz. Dobra, tutaj już jest płytko. Zobaczcie, to kiedyś było prawdopodobnie o wiele wyżej. Bo tutaj są okna, co nie? W ogóle z ciekawostek mogę ci powiedzieć, że takie schrony były dwukomorowe. Ty, a to nie jest ten garaż przypadkiem? To jest garaż. To jest garaż, to jest jeden jest z garaż. garażów. Masz rację, to nie No, jest to schron. nie jest Schron schron. będzie u góry. No. Tak, to jest garaż. No. Tam jeszcze coś jest, widzisz? Po drugiej stronie. Ja bym wyszedł tędy i zobaczył, co tam się dzieje, co nie? Ja spróbuję może górą przejść. Chcemy zobaczyć tamtą drugą stronę, ale trzeba wyjść znowu już po tych badylach. W ogóle naprawdę głupi pomysł, że ktoś to zasypał w ten sposób, bo wiecie, ktoś kiedyś pójdzie z rozpędu i się znajdzie parę metrów niżej. Po naszej polskiej brzuszce do góry. Dobra. Jestem. Mam schron! Mam schron! Zobaczcie, jest. Czyli dobre miałem przeczucie. O, schron. No i my. Mieliśmy go pod nosem. A widzisz, kamuflaż daje radę. Zgadza się. Gdzie jest gruby? Nie wiem. Tu go widać, chodźcie do mnie, bo tu go wszystko widać, co nie? Nawet przekrój. No to idę. Akcja może niewysoko, bo z 1,5 metra pode mną, ale wchodzimy po pniu drzewa. Dawajcie łapki w górę, żeby przeżył. Dobra. Idę. I jest. I my. Cyki mamy. I cyki, myki w ogóle. Dobra, znajdujemy się na jednym z 5 chyba piątka albo schronów. On był najbardziej skrajny, czyli... po prawo, to chyba 5. No, Albo 1. W zależności od której strony nie nieważne. Ważne, że był skrajnym schronem. Znajdujemy się wewnątrz jednego z 5 schronów typu B. A mianowicie na ruinach jednego z 5 schronów typu B. Specyfikacja jego była taka, że był wykonany z żelbetu. Możecie zobaczyć jakie ścianki, prawie nie do zniszczenia. A mniej więcej grubość ścian to był 2 metry na 2 metry. Sama wielkość tego schronu mniej więcej było 10,3 na 13,3, więc schron był ogromny. Ściany były na tyle grube, że jeszcze 15 cm wyżej, ale pokonał to dynamit. 2 tony dynamitu, żeby wysadzić coś takiego. Tu jeszcze zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Patrzcie, jest taka dziura, widzicie? Jakby ktoś kopał, oj żaba. Tam. Jakby ktoś się chciał pod to podkopać i może myślał, że tam jest przejście, widzisz? Jest dziura, ale tam nie da rady, bo to jest po prostu jedna wielka bryła, co nie? No wiesz, to
zostało wysadzone przez 2 tony dynamitu. No to jak poleciały te ściany, no to tak naprawdę co jest pod tym... najgorsze? No. Już chyba z 4 czy 5 kleszcze po mnie łaziło. No. Z czym wam się kojarzą lasy? Z grzybami, ale również i na przykład z wilkołakami. A czym były werewolfy tak zwane? Słuchajcie, to były specjalne jednostki, które zajmowały się grabieniem kosztowności, dzieł sztuki i tak dalej, właśnie z terenów okupowanych przez III Rzeszę. Prawdopodobnie właśnie tutaj, w tym miejscu, no nie w tym bunkrze, ale w tej bazie, zapadła decyzja właśnie o utworzeniu takiej jednostki. Pamiętacie, może o nich mówiliśmy też w naszym filmie z Rize, u góry macie odnośnik. Wiadomo, że te schrony były dużo większe, ale to naprawdę rzeczywiście wszystko było... No nie ma bata, jak ten schron tutaj stał, był jeszcze właśnie zamaskowany siatką, na której właśnie były różne sztuczne imitacje liści całej reszty. Nie do ogarnięcia z powietrza. Ogarnijcie, no tutaj to widać, co nie? No. Jeszcze mogą być pozostałości chyba, chociaż nie wiem czy to, bo oni podobno jakąś specjalną farbą to malowali. Ty, ale on się oparł o drzewo, patrz. Aha. Ładnie musiał dupnąć, co? I tu widać jego całą długość i szerokość, co nie? Zgadza się. Masakra, jakie to jest bydle, co? A Himmlera jest jeszcze Jaka była większy. moc eksplozji tego wszystkiego, żeby taką ścianę wywalić. No. No nadal mówimy o 2 tonach dynamitu, to jest po prostu coś tak niebywałego, że to musi być tyle tego dynamitu, to pierdyknięcie musi być tak ogromne, że sądzę, że w pobliskich wioskach było wszystko słychać i się Że szyby zatrząsło. powylatywały. No. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie kierowców, że samochody wpadają na drzewa, zostają skasowane, a drzewa dalej rosną i to jest potwierdzenie. Zobaczcie, ile ton opiera się o to drzewko. Może nie tylko konkretnie o to drzewo, bo tutaj o kawałek ziemi, ale naprawdę wytrzymałość, klasa drzewa, klasa drewniana. Jak to nazwać? Schron typu B, drzewo typu C. To może być drogi, bo zobaczcie, schodek, mostek i tu ścieżka idzie. Kompleks, na którym się znajdujemy, był świadkiem wielu gości, wielu osób, które mogły wpłynąć na historię, na zmianę historii, na układ tego, jakby wyglądała Europa po wojnie. Jednym z takich gości był Andrzej Własow, czyli dowódca rosyjskiej armii wyzwoleńczej. Kto to był? Żołnierze, rosyjska armia, która miała być dywersantem na froncie wschodnim, czyli przeszkadzać pochodzie Armii Czerwonej. Teraz pytanie, czemu Rosjanin kolaborował z Niemcami, jaki miał w tym interes? Rosyjska armia wyzwoleńcza chciała obalić reżim Józefa Stalina, ale to jest temat na osobny film, to jest bardzo rozległa historia, po prostu to jest postać na tyle ciekawa, że warto było o niej wspomnieć. Tych postaci jest więcej, ale o tym później. Idąc przez ten ogromny obiekt, nie można wspomnieć również o maskowaniu. A przy okazji, widząc siatki ze szkółki i takie oto szmatki i tak dalej, chciałbym wam opowiedzieć o czymś, ponieważ siatka tutaj grała naprawdę dużą rolę. Na tą siatkę były nakładane różne plastikowe rzeczy imitujące rzeczy rzeczywiste, czyli chociażby liście, a do tego jeszcze przede wszystkim ta siatka i to wszystko służyło do tego, żeby załamywać kąty. Zobaczcie, że las jest dosyć nieregularny, cień w lesie jest nieregularny, a jakbyście taki kwadratowy bunkier po środku lasu rzucili, to on by miał dosyć ten cień kwadratowy. Dlatego to maskowanie temu służyło, takie właśnie siatki, zgadza się. Chodźmy dalej. Przypomniała mi się taka historia, że tutaj może nam się uda znaleźć to miejsce. Słuchajcie, jest taki plac wyłożony jakby inną trawą. Jeszcze ci przerwę, tu masz transzeję. Widzisz? O, a tu mamy transzeję. To ja dokończę w transzei tę historię. Transzeje. Chyba jeden z podstawowych elementów obrony. Oczywiście wiecie, przyczajeni, przyczółki, karabiny, te sprawy. Ale mówiłem wam o tej historii z tą dziwną trawą. O co to chodzi? Ale wiecie, chodzi o to, że to był pewien system naturalnych filtrów, jakaś specjalna odmiana roślinności, której zadaniem było po prostu filtrowanie, no mówiąc kolokwialnie, fekaliów. Dokładnie było to gdzieś w tamtym miejscu, ponieważ wtedy woda spływała w dół z bunkrów, no i ta trawa ją filtrowała. Może to znajdziemy. Ciekawy jestem, wiecie czego? Tego, czy ona rzeczywiście śmierdziała, jeżeli filtrowała kupę. Swoją drogą, ta droga jest fajna. Byliśmy od razu ten typu. No gdybyśmy wiedzieli, znaleźli. Ta ciekawość, ta nasza ciekawość. Ale zobacz, że ten jest jakby bardziej jakby zniszczony. Widać jakby mniejsze kawałki tego żelbetu. Dobra, według mapy powinien gdzieś tu zaraz... Jest! Patrz, jest! Jedyny ostały
ale Jakie jeszcze to mówię, jest bydlę! mały, bo to wygląda jak jedna wielka skała No. po środku Skała to góry. wygląda jak góra. No. A co najciekawsze, że właśnie ta organizacja, która to budowała, Boże, jakie to jest ogromne. Ty. czaicie? Ale To robili wszystko właśnie w takich prostych z konstrukcjach. takich jak była. ciekawostek, widzieliście wcześniej schron typu B. Był naprawdę duży i masywny, ale teraz zobaczcie, to też kiedyś był schron typu B. Tylko został wzmocniony jakby na sterydach i tamte miały po 2 metry żelbetu, te już mają po 6 metrów. Co jest niebywałe. To mogło wytrzymać zrzut bomby właśnie aliantów. I jeszcze jedna ciekawostka. A. Jak właśnie mówiłeś wcześniej, że schrony typu B pokonały 2 tony dynamitu. To maleństwo przetrwało wybuch 6 ton. Dalej stoi. To był schron B, tylko przykryty tym płaszczem ochronnym. Można dobrze powiedzieć powiedziałem. B na sterydach. No. Bardzo dobrze powiedziałeś. Ale to jest wielkie. Stary, i wyobraź sobie, że ten schron jest przeznaczony głównie do ochrony jednej osoby. No, Jednej osoby. trzeciej rzeczy jakże bardzo ważnej. W sumie jednej z najważniejszych. O stary, zobacz na to. To nie jest to wejście właśnie, które było w tych schronach, bo nie wiem czy wiecie, ale właśnie w schronach typu B były 2 wejścia, mniej więcej wielkości 80 cm, Wiesz co? a mniej więcej to takie jest. Jest to tak i zobacz, to jest świeża ziemia usypana, więc to pewnie tak było. Aha, no to Ty, działka. bijamy. No jak? Tak. No i git. Czyli to co lubią najbardziej. Wiesz co? Może tutaj mnie? Ale to jest chłód. Ale jest echo. Panowie, zapraszam. O Jezu, ale mam stare kości. Tu jeszcze rozkmincie to. Są takie dziury, wyglądają jak ślady po kulach, ale tu nie były toczone żadne działania. No tak, ja się czołgałem, a tu... Aha, ten się wczołgał, a tu jest normalne wejście. To tak właśnie coś zobaczyłem, coś było nie tak. Ale zobaczymy, że wiesz, że tam światło się bije. Aha. A ja po prostu Dobrze. nie wybieram łatwych dróg. Tak jest. Zobaczcie panowie, tu jest system wentylacji jeszcze. Każdy stron miał własny system wentylacji. Były w środku 2 komory, tak? Sorry, że ci przerwę, alarm bombowy. No dlatego jesteśmy w skronie. A gdzie jest druga komora? To jest tylko to po jedno pomieszczenie? Tutaj były 2 komory, więc... Aha, to było przez, no, po prostu przedzielone Aha. tutaj przez Teraz środek, tutaj jak zobacz, stoi Łukasz. Masz jeszcze rygle Do tych drzwi. drzwi. A, to były te podwójne śluzy Czyli jeszcze. to był przedsionek. Zobaczcie, znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie kiedyś stały drzwi. Wchodząc, wchodziłem do śluzy. Tak naprawdę był to śluza przeciwgazowa. Tutaj mamy system wentylacyjny. Przechodząc z tej śluzy, wchodzę do właściwego pomieszczenia schronu. Tutaj jeszcze mamy po lewo rygle. No i drzwi, które były przede wszystkim gazoszczelne. Nie tylko chroniły przed bombą, ale również przed bombą biologiczną i gazem, jaki mógł się tutaj znajdować po wybuchu. Panowie, rozkmincie jedną rzecz, patrzcie. Schron jest jak bydlak, ogromny, a w środku malutko miejsca. To jest malutkie. Ale właśnie, zauważcie to, że Himmlera praktycznie tu nie było. Ten schron był przeznaczony tylko i wyłącznie do jego obrony. W krytycznej sytuacji, więc możliwe, że tylko wizytował go. Tylko żeby zobaczyć, czy jest bezpieczeństwo, więc on miał tutaj przyjechać, przetrwać nalot. A stacjonował głównie albo w barakach, albo w miejscowości nieopodal. Dokładnie. Pamiętaj, Kuba, że tutaj jeszcze jest z metr czy 2 metry podniesiona podłoga. Tutaj był wybuch 6-tonowego materiału dynamitu. Zobacz nawet po ryglach, że one Tak. biegną dużo To niżej. było w dół, no. Więc my można powiedzieć, że jesteśmy pod samym sufitem, a Tak. to jeszcze było sporo w dół. Tak. Swoją drogą jestem ciekaw, gdzie ten ładunek podłożyli. Teraz to już tego Nie wiem, czy w środku, czy na zewnątrz? Chyba na zewnątrz. Tu zobaczcie, jeszcze jest zawalona konstrukcja. Widać ten cały żelbet. O, tu jeszcze są systemy wentylacyjne powyprowadzane. To nie wiem, skąd się to Chodź, wzięło. Kuba, znaleźliśmy odwierty, Kuba, wiesz? Odwierty? Tak. Wiadomo, że od środka nikt nie strzelał, ale żeby się nie sugerować tymi dziurami. Tutaj nie było działań wojennych, tutaj nie było żadnych ostrzałów, to są wszystko odwierty od materiałów wybuchowych. No tak. Chyba tak to wygląda, no. Dokładnie też tu. Czyli Tu. zapewne laski dynamitu były wsadzone w takie dziury, w bardzo dużych ilościach. No i z jeden tak I naprawdę... karat, to nie? Tak. Zapytacie pewnie, po co tyle wysiłku, aby chronić jedną osobę. Jeżeli jesteś prawą ręką Adolfa Hitlera, no możesz liczyć na pewne luksusy. Himmler był osobą odpowiedzialną za powstanie obozów koncentracyjnych, za całą otoczkę, całą logistykę, jak również za jego rozkazu
zapadła decyzja o likwidacji tych get. Słowo klucz, likwidacja istnień ludzkich, Żydów, Polaków, wszystkich tam się znajdujących. Himmler był osobą bardzo oddaną ideologii nazistowskiej. Czy to była kwestia wiary, czy bardziej tego, czy był sprawnym politykiem, nie wiem. Z Hitlerem był związany od samego początku, z samego powstania partii nazistowskiej. Można pomyśleć, że taka osoba była wierna Hitlerowi do końca. W 1945 chciał negocjować warunki kapitulacji na Zachodzie, co dla Hitlera było ujmą, więc został usunięty od partii NSDAP, został usunięty właśnie od, można powiedzieć, władzy. No i jego koniec już był praktycznie przypieczętowany. Został jeńcem wojennym Brytyjczyków i zakończył swój żywot właśnie w obozie jenieckim poprzez połknięcie cyjanku i otrucie. Pamiętacie, gdy wspominaliśmy o tym, że to miejsce było świadkiem wielu wydarzeń historycznych, a także gościło osoby, które miały wpływ na historię. Jedną z takich osób był generał Buru Komorowski, nasz rodak, który został przewieziony do okolicznych miejscowości po upadku Powstania Warszawskiego. Tutaj chciałbym z mojej i ze strony chłopaków podziękować jednemu z naszych patronów, który podesłał nam informację, że po określeniu, że Buru Komorowski przez samego siebie, że jest jeńcem wojennym, do spotkania z Himmlerem nie doszło, ponieważ uznał on, że z kwestii politycznych takie spotkanie nie ma sensu. To zostało trochę naprostowane przez pana, który opowiadał nam historię tego miejsca, że nie ma na to żadnych dokumentów, więc tak naprawdę nie do końca wiadomo, czemu do tego powstania nie doszło. W każdym razie chcę podziękować wszystkim, którzy wspierają nas na platformie Patronite. Od nas wszystkich to bardzo nam ułatwia pracę, a my powoli udajemy się w kierunku nasypu kolejowego. Wyobraźcie sobie, że tutaj kiedyś biegły tory. My znajdujemy się teraz na rozdrożu. Stamtąd biegły tory dalej prosto i tutaj skręcały. Po moje prawo znajduje się główny schron Himmlera i to właśnie tutaj stał ten pociąg wielki, opancerzony, którym Himmler rzekomo mógł uciec w 1944, kiedy front wschodni właśnie wkraczał na te rejony. I tutaj kończy się nasza wyprawa po polowej kwaterze Himmlera. Są bunkry i jest wiadomo, jak jest, dokończcie sobie sami. Pamiętajcie o tym, w tym roku lecimy do 1 000 000 subskrypcji, dajecie łapkę w górę, suba, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Pamiętajcie, w opisu filmu jest nasza książka. I dziękujemy naszym patronom. I wszystkim za to, że jesteście.